Tusk, you were a gracious host during my 2008 trip to Poland, and it is a pleasure to at last be able to return your hospitality. We all recall that a similar visit scheduled for 2010 was canceled following the tragic plane crash that took the lives of President Kaczynski, his wife Maria, and so many others. Today, we again remember them and renew our expressions of sorrow. Today, we also reaffirm the deep historic partnership and friendship between Canada and Poland. The free Poland, which has arisen from the ashes of the old communist state, is a democracy, a NATO ally, a partner with Canada in Afghanistan, and an important market for Canadian exports. And largely due to Prime Minister Tusk's leadership, Poland is also the only EU country to have completely avoided a recession following the 2008-2009 global economic and financial crisis. There is, therefore, much that draws us together, including a vibrant Polish diaspora here in Canada of almost 1 million people. And of course, when a comprehensive economic trade agreement between Canada and the EU is completed, our ties with Poland will be further strengthened. Now, of course, moments ago, Prime Minister Tusk and I witnessed the signing of an updated double taxation agreement to assist companies doing business in both our countries. This completes a project that we began on my visit to Poland. Prime Minister Tusk and I have also formally agreed to work together to advance energy security. And finally, I'm pleased to announce that Canada will make a donation to support the preservation of the Auschwitz-Birkenau Memorial in Poland. Prime Minister, your visit here has been long anticipated, and I know that you were well received yesterday in Wilno, the site of Canada's first Polish settlement, 158 years ago. Like you, many Wilno residents are proud to have roots in Kaszubę, and Wilno is a living symbol of the generations-old relationship that connects our two countries, a relationship that we value greatly and look forward to strengthening. So once again, Donald, welcome to Canada. Szanowny Panie Premierze, drogi przyjacielu, chciałem serdecznie podziękować za tę wizytę, którą przygotowywaliśmy od lat. Kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się w moim rodzinnym mieście w Gdańsku, obaj wiedzieliśmy, że rozumiemy się lepiej niż z reguły politycy mogą się zrozumieć. Może dlatego, że Kanada i Polska to państwa, które łączy nie tylko autentyczna przyjaźń, brak jakichkolwiek konfliktów, współpraca w bardzo różnych przestrzeniach, braterstwo broni dawno temu i dziś, ale też dlatego, że te wątki kanadyjsko-polskie wypełniają życie nie tylko polityków, nie tylko oficjalne życie państwowe, ale są także obecne w losach tysięcy, setek tysięcy Polaków, którzy dzisiaj mieszkają w Kanadzie. Byłem wczoraj bardzo wzruszony, kiedy także dzięki Twojej uprzejmości i pomocy mogłem złożyć wizytę w miejscu pierwszego osiedlenia Polaków w Kanadzie, którzy przybyli tam w połowie XIX wieku. Dla mnie to wzruszenie było tym mocniejsze, bo ci Polacy to byli Kaszubi, moi rodacy, reprezentujący wspólnotę etniczną, która żyje od setek lat w okolicach Gdańska, mojego rodzinnego miasta. Oni są najlepszym dowodem na to, jak wspaniałym miejscem do życia jest Kanada dla ludzi o różnej historii, różnych językach, różnej narodowości. Byłem dumny, kiedy słyszałem ciepłe, bardzo ciepłe słowa potomków polskich osadników, ciepłe słowa
o panu premierze, o pańskim rządzie, panie premierze, i o Kanadzie jako ich drugiej ojczyźnie. Ważnym symbolem było to, że tego samego dnia mogliśmy odwiedzić drugi polski ślad, ale już nie sentymentalny, ale wychodzący w przyszłość, świadczący o dużych ambicjach i możliwościach dzisiejszej Polski. Odwiedziliśmy kopalnię, która jest częścią wielkiej polskiej inwestycji. Kopalnię, w której będziemy wydobywali rzadkie metale, a także miedź. Jest to największa polska inwestycja za granicą. Można powiedzieć, że nie spodziewaliśmy się, że będę mógł wizytować inwestycję wielokrotnie przekraczającą dotychczasowe inwestycje kanadyjskie w Polsce. Świat się rzeczywiście trochę zmienił. To, co ważne, to to, że te dwie wizyty pokazały, że nasza współpraca będzie wielowymiarowa i dotyczy tak ważnych spraw dla i Kanady, i Polski, jak bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo militarne, współpraca przy największych inwestycyjnych przedsięwzięciach, jak to, o którym przed chwilą wspomniałem. Nic nie jest w stanie zastąpić jednak to, co łączy serca kanadyjskie i polskie. Chcę powiedzieć, że rzadko z taką przyjemnością rozmawia się w czasie wizyt zagranicznych i z politykami, i ze zwykłymi ludźmi. Tu w Ottawie cała moja delegacja mówiła bez kamer, bez mikrofonów, że czuje się jak w domu, jak w rodzinnym mieście, chociaż pochodzimy z różnych miast. A więc to znaczy, że gościnność kanadyjska, tolerancja, zrozumienie dla innych stała się marką Kanady, rozpoznawalną na całym świecie. Podpisujemy dzisiaj ważny dokument. Będziemy także współpracować nad tym, aby bezpieczna była i Kanada, i Europa, cała nasza euroatlantycka cywilizacja. Jestem przekonany, że Polska będzie konsekwentnym reprezentantem także interesów Kanady w całej Unii Europejskiej. Chcielibyśmy skutecznie współpracować we wszystkich dziedzinach, które mogą związać jeszcze bardziej narody po obu stronach Atlantyku. Jestem przekonany, że współpraca kanadyjsko-polska może być najlepszym wzorem dla relacji pomiędzy Unią Europejską a naszymi najważniejszymi partnerami. To się dzieje także dzięki Twojemu osobistemu wkładowi. Chciałem za to też jeszcze raz bardzo podziękować. Thank you, Don.